Cześć kochani, następne nasze spotkanie. Witam Was Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTubie i mamy dzisiaj bardzo specjalnego gościa, a w zasadzie, żeby być w porządku z jakimiś nowymi normami, z panią gościnią. Co prawda, ja oczywiście jestem przecherą, jestem ironistą, bardzo nie lubię tych nowych mód. Justynka Dąbrowska, nomen omen Dąbrowska, ale nie jesteśmy spokrewnieni. Tak. E, Zaraz Justynka zresztą podpowie mi, kiedy żeśmy się spotkali po raz pierwszy, nawet nie wiedziałam kiedyś o jej istnieniu. I odkryłem kuzynów gdzieś tam po prostu pod Lublinem, to znaczy generalnie w Chełmie Lubelskim. Justyna, słuchajcie, jak zawsze ja najpierw mówię. W ogóle witam cię serdecznie, Justynko. Dobrze, witam serdecznie. Już nie chcę przerywać, także Tak mów jest, jeszcze. Tak. przerywanie jest niewskazane, więc spotkaliśmy się w życiu. Okazało się, że historia Justyny, W w ogóle moich całej rodziny, ciężkich, bo tak, słucham, w moich ciężkich przeżyciach albo po tak, o przeżyciach. ciężkich przeżyciach. Dzisiaj Justynka, no, cudowna, piękna kobieta, jak widzicie, uśmiechnięta, a ona i cała jej rodzina miała no, straszliwe po prostu przeżycie związane z bardzo ciężką chorobą. Od razu Mhm. powiedzmy chorobą nowotworową, nowotwór sutka, tak się to fachowo chyba nazywa. Inaczej no piersi i tak dalej, chociaż lekarze mówią sutka. I Justyna z tego wyszła i dzisiaj, znaczy od dawna planowaliśmy to spotkanie, ten wywiad, ale jakoś to schodziło, widocznie tak miało być. No i w końcu żeśmy się umówili na konkret i dzisiaj sobie po drodze porozmawiamy. Justyna opowie o sobie. A dlaczego? Jak wiecie, ja mam u siebie na kanale playlistę nowotwory i tam będzie między innymi w nowotworach ta nasza rozmowa i w playliście wywiady również. Dlatego, że chcę koniecznie mieć takich bohaterów, bohaterkę, autentyczną bohaterkę, która poradziła sobie z nowotworem. Justyna opowie o tym, Mhm. jak było ciężko, bo było bardzo ciężko i Justyna z tego wyszła. Jaka była jej ścieżka? Mhm. Justynko, oddaję Tobie głos, od razu zaczynamy. Opowiedz, jak to Dobrze. w ogóle było u Ciebie? Kiedy Mhm. to nastąpiło, kiedy nastąpiło odkrycie, jak się czułaś, jakie było myślenie Twojej rodziny, Twojego męża Marka, fantastycznego zresztą faceta, masz dzieci przecież i tak dalej, rodzice, no cały kociokwik, cała, że tak powiem, myślowa Mhm. menażeria. No i jak to się stało, że wyszłaś w ogóle? Dobrze, no to nazywam się Justyna Dąbrowska, nie rodzina, jak ustaliliśmy, Ale bliscy. ale bliscy, tak, bliscy. W 2019 roku padła u mnie diagnoza nowotwór złośliwy piersi. Nie, w ogóle nie myślałam, nigdy nie zastanawiałam się nad czymś takim, dlatego że u mnie w rodzinie nie było choroby. Robiłam sobie badania genetyczne i wszystkie geny mam wolne. Mhm. Czyli, Leczyłam przepraszam, nie się, było tego genu BRCA1, nie, BRCA2, czyli nie breast jestem cancer wolna. 1, breast cancer 2, czyli nowotwór piersi, rak piersi, bo breast abuse i tak Mhm. dalej, piersi. Tak, tak, czysta jestem. Ale na przykład miałam stan zapalny piersi i przez rok czasu lekarze leczyli mnie na ten stan zapalny. Gdybym sama nie zareagowała, nie zadziałała, nie posłuchała swojego organizmu, no to chyba by mnie tutaj nie było. Ale cały czas drążyłam, chodziłam od jednego lekarza do drugiego. Co 3 miesiące robiłam sobie USG, gdzie nikt mi tego nie zalecał i było widać, jak na tym USG, jak ten nowotwór rośnie. A co oni mówili? Stan zapalny, stan zapalny. 11 antybiotyków w ciągu roku wzięłam z różnych grup. Tak, tak mnie Czyli wysłuchali. Justynko, czasami będę ci wchodził w Mhm. słowo, ale zupełnie świadomie dla wiedzy naszych gości. Antybiotyki oczywiście zabijają bakterie, nie wirusy to raz, Mhm. ale wyniszczają tak zwaną dobrą florę, znaczy mikrobiotę. Flora to jest Tak. niewłaściwe Mhm. określenie, ale tak używamy. A przecież to Mhm. jelito to jest 80% mocy układu Naszej odpornościowego. odporności. Tak. I to jelito w tym momencie decyduje o naszym zdrowiu, a więc o odporności przeciwnowotworowej.
No więc Mhm. antybiotyk z antybiotykiem to są wyjałowione jelita i to jest masa problemów. Mhm. Już oddaję Ci głos. Tak, no ale nie wiedzieli, jak mnie leczyć i co mi dolega. Gdzieś tam raz cienko i głowa, chyba biopsja poszła, nie trafili w komórki nowotworowe, więc powiedzieli, to nie jest nowotwór. Miałam nacinane tutaj miejsce przy sutku po to, żeby wyczyścić tą ropę, która była, czyli grzebanie w nowotworze, raz. Drugim razem nakuwanie pod USG, żeby strzykawką wycisnąć tą ropę, gdzie jej nie było za wiele. Pierś była duża, ciekła ropa, przykładałam kapustę, która troszeczkę mi to chłodziła, goiła i na szczęście trafiłam do pani profesor, która zajęła się troszeczkę inaczej mną. Na początku mnie wysłała do komory hiperbarycznej, 60 razy byłam tam, dostałam skierowanie, wtedy mi stan zapalny troszeczkę przygasł, pierś była mniejsza, lepiej się czułam, w ogóle dotleniłam genialnie swój organizm i myślę, że to też przyczyniło się do tego, że tutaj jestem. Mhm. Ale znowu po miesiącu, jak skończyłam tą komorę, no to pierś zaczęła być duża, mocno i to były urodzinki akurat Lenki mojej, kończyła wtedy 4 latka. Ja już się źle czułam. Po urodzinach w nocy miałam gorączkę 40 stopni, więc od razu zadecydowaliśmy z mężem, a bardziej on, bo wtedy ja nie byłam za bardzo świadoma, że do szpitala jedziemy, do pani profesor. Ona, tak, zadzwoniliśmy, ona powiedziała szybko przyjeżdżać. Następnego dnia rano zrobiła mi operację. Musimy, mówi, w takim razie musimy już otworzyć i dokładnie wyczyścić, zobaczyć, co tam jest. Otworzyła tą pierś, ale mówi, tam nie było za bardzo ropy. Nie podobało jej się to, bo mówi, coś jej tu nie gra. Pobrała wycinek do badania. Już za 4 dni, bo bardzo szybko, zwykle to trwa 2 tygodnie albo i 4, biopsja, po 4 dniach był wynik. Nowotwór złośliwy piersi. Ojej. Ja w ogóle byłam w takim szoku, bo nikt nie podejrzewał. Ja nigdy takiej myśli nie miałam, że ja mogę zachorować i nagle taka diagnoza. Poszłam do pielęgniarek, jak pani profesor już wyszła ode mnie i spytałam się wtedy ich, okej, to jest nowotwór, ale taki niezłośliwy, prawda? Niezłośliwy. Mimo że pani profesor mówiła mi, że będę miała chemię, będę miała naświetlanie, ale ja wtedy nie wiedziałam, ja nie miałam świadomości, że jeżeli jest chemia i naświetlanie, że to jest nowotwór złośliwy. Nie wiedziałam wtedy o tym. One mi nie mogły powiedzieć, bo no nie są uprawnione do tego, powiedziały, no nie wiemy, dobrze wiedziały, no ale nie mogły. Tak. Nie możemy, za chwilę pani profesor skończy operację, przyjdzie. Ona naprawdę zajęła się mną genialnie. Bo na początku, jak tłumaczyła mi, siedziała z pół godziny. Ja zadzwoniłam szybko po męża, zanim Marek przyjechał. Pani profesor znowu u nas była, ze 2 godziny nam poświęciła, siedziała przy łóżku, trzymała mnie za rękę. Ja oczywiście cały czas płakałam. Cudowna, to cudowna w ogóle początku- sprawa, że zajął się ktoś naprawdę z serduchem. Tak, z serduchem i każdemu polecam, bo naprawdę jest genialna pani profesor. I A wtedy, przepraszam, Justynko, czy możesz powiedzieć imię, nazwisko? no chyba tak, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, jest to Barbara Madej-Czerwonka. Jasne. Tak. Chwała Ym, pani profesor. tak, chwała pani Za ludzkie profesor. podejście. Tak, ludzkie podejście, uratowanie mi życia, bo wcześniej chyba 3 onkologów, no niestety, no dobrze, pani profesor mi pomogła. I jak przyszła ta diagnoza, zawalił mi się świat. Ja w ogóle nie wiedziałam, mimo że w ciągu dnia trzymałam się dosyć dobrze, bo ja nikomu nie płakałam. Mówiłam, że tak, to jest choroba, wyleczę się tak jak z przeziębienia, może mocniejszego, ale szybko wrócę do zdrowia doskonałego, wszystko będzie dobrze. Tak było w dzień, tak się trzymałam, jednak w nocy w ogóle nie spałam przez miesiąc i nocami płakałam. Było tak, że szłam się, kładłam do łóżka, mąż zasypiał. Ja, żeby nie szlochać, przychodziłam do kuchni i płakałam. Ale naprawdę minęło 10-15 minut, pół godziny, on przychodził.
On się budził, przyszedł, przytulił, mówi chodź, chodź. Zabierał mnie do tego łóżka, żebym się położyła, żebym odpoczęła. Niestety wtedy spać w ogóle nie mogłam przez miesiąc. Nie było takiej opcji, żebym ja zmrużyła oko. Czyli O Boże. mój organizm był już wyczerpany. Na Tak. początku tymi antybiotykami, które wzięłam, później tym niespaniem, tym zadręczaniem się i jak to będzie, jak to wszystko, bo na początku jeszcze sobie tego nie poukładałam, więc miałam mętlik w głowie, tak jak wszystkie kobiety, dziewczyny, które chodzą na tą drogę, niestety. Wiem, jak to jest. Dlatego też napisałam książkę po to, żeby wspierać te osoby, żeby, tak, tutaj wszystko opisałam, od diagnozy, Nie wiem, od, czy to będzie widoczne, bo ukradł w mojej kamerce, ale z twojej no kamerki, bo właśnie, wcześniej rozmawialiśmy o tym, to będzie tak, nie widoczne, widać u bo właśnie ciebie, to jest ale Justynka. ja mam też, także O, mogę tak, pokazać. tak. Mam ją tutaj. Nowa ja po walce z Słuchajcie, rakiem. z dedykacją, ledwie tutaj widać tekst, ale Justynka dała mi książkę w prezencie z dedykacją dla mnie. Tak. I tutaj dużo osób dzwoni do mnie, dużo pisze, rozmawiam godzinami przez telefon. Tak wygląda teraz moje życie, wspierając inne osoby. Dlatego dzielę się w tej książce wszystkim, co przeżyłam, co przeszłam, ale to nie są same smutne historie, tylko tam jest taki rozdział jak siła w głowie. Mhm. Którą jak podjęłam decyzję, że okej, to jest leczenie, Co się stało z głosem, Justynko? już teraz w porządku, Dobrze. miałam Okej. telefon. Jak podjęłam taką decyzję, to rozjaśniło mi się w głowie i nie myślałam o śmierci, tak jak większość osób w szpitalu, z którym przebywałam. Nie myślałam o odejściu, nie miałam ani jednej takiej myśli, mimo że były momenty, gdzie było bardzo źle ze mną, bo byłam w szpitalu, odporność poniżej 1, to była zapaść, wszyscy nade mną. Byli wszyscy lekarze, wszystkie sprzęty. Mnie tak trochę już tam nie było, ale co, wróciłam. A dlaczego? Bo ja chcę żyć. Chciałam żyć. Mhm. Leżałam w domu, gdzie były urodziny mojego męża. Ja byłam jego 40 urodziny. On siedział na tarasie przy stoliku, telefon obok, siedział i płakał. Ja leżałam, byłam nieprzytomna, ale on mówił, że byłam nieprzytomna. On sprawdzał, co chwilę przychodził, czy oddycham, czy nie. Nie ruszałam się w ogóle, a ja jego widziałam. Widziałam, gdzie on jest, wiedziałam, co on robi, że siedzi, tak miał głowę, leżał telefon, cały czas dzwonił, on nie odbierał, płakał. Niestety w głowie miał już moje odejście wtedy, on, ale nie ja. Ja Mhm. myślałam, kiedy to, brzydko wtedy sobie pomyślałam, się wszystko skończy, Tak ja jest. chcę żyć, ja chcę jest. żyć, ja co myślałam sobie, kiedy na narty pojadę, kocham jeździć na nartach, więc miałam to w głowie, wyjazdy, normalne życie, wyobrażałam sobie siebie jako osobę starą, żeby mieć pewność, że ja to wszystko Mhm. przeszłam, że Mhm. ta choroba jest za mną. Ale może trochę wrócę, bo tutaj zaczęłam już o głowie, o nastawieniu, o Ale tej chorobie. Justynko, a wejdę ci tutaj w twoje słowa, bo słuchajcie, No. kochani, bo to jest naprawdę fascynujące. Tak fascynująca jest jedna sprawa, czasami bulwersująca, bo ludzie, ci, którzy zaczynają chorować na nowotwór, to wierzą oczywiście, chcą wierzyć głęboko, że ich jednak te metody wyleczą i tak dalej, i tak dalej. I nastawiają się tylko na materię, czyli na własny organizm, na leczenie i tak dalej, i zapominają o bani, o bańce. Sorry, że tak mówię, ale znacie mnie, że tam się nie bawię w jakieś słówka piękne, i takie wiecie, żeby to było ładzone i tak dalej. Bania. Co my mamy w ogóle pod sufitem? Nawet ostatnio taką audycję zamieściłem. Co my mamy w ogóle pod sufitem, jak to wpływa. I teraz popatrzcie, Justyna mówi o swojej sile psychicznej. Jesteśmy stwórcami. I to, co stwarzamy z własnymi myślami, to przyciągamy. Jeżeli się poddajemy, no tak, już nie ma szans i tak dalej, to już stwierdziłeś człowieku, że nie masz szans.
Miała Justynka wsparcie w swoim mężu, Marku, przecież go znałem, a w ogóle poznaliśmy się no tak troszeczkę przypadkowo, chociaż przypadków nie ma. Justyna, widywaliśmy się na jakichś szkoleniach, ale ja ich nie znam, ani Marka, ani Justyny. Dopiero później akurat żeśmy się poznali, kiedy nasza znajoma, pani Gabriela Kukla, która organizuje takie konferencje zdrowia w Radomsku, w razie czego namawiam w ogóle na udział w takich konferencjach, bo Justynka z Markiem, z mężem też tam przyjeżdżają i Justyna się dzieli. Jak ja usłyszałem jej historię, to ja zbaraniałem, bo stan był zgodnie z moją wiedzą, ja nie jestem lekarzem, doskonale o tym wiecie, ale no coś wiem na temat nowotworów. I ja byłem zaszokowany tym, kim jest Justyna, jak ona podchodzi do życia, jak ona siebie widziała. Ja pamiętam twoje opowieści, jak mówiłaś, jak jeździsz na nartach, jak jesteś babcią, jak niańczyć wnuki i tak dalej. To jest najcenniejsze. Już oddaję ci głos. Już. Ty mnie nie znałeś, ale ja znałam twoje książki. Tak, i się na nich wzorowałam, z nich czerpałam wiedzę i myślę, że dzięki nim i tym wszystkim, o czym mówisz w książce, no to dzięki temu ja jestem w takiej formie, jak jestem, w takim zdrowiu doskonałym, bo wzięłam chemię, wzięłam naświetlania, bardzo dużo, bo aż 30. Tylko jaki to był rodzaj chemii? Bo generalnie ona się dzieli na tak zwaną białą, żółtą, czerwoną. Zaczęłam od czerwonej AC, tak, czerwona AC, później detaksel, percyptyna i pertazumab perietta. To była dodatkowo płatna chemia. Czyli taką najmocniejszą wzięłam chemię, która zabiła komórki nowotworowe, ale i nie tylko, bo mnie prawie zabiła ta chemia. Ja nie funkcjonowałam normalnie po niej. Tak, opisuję wszystko w książce. Tak? I tutaj to jest twoje zdjęcie, Justynko, na okładce? Nie, akurat to nie. Wszystkie inne w środku to są moje zdjęcia i mojej rodziny. Jasne, to ale na okładce jest dziewczyna kompletnie bez włosów. Tak, Więc też nie miałam. Że ty też nie miałeś włosów? Tak, oczywiście. Już 2 tygodnie po pierwszej chemii, po czerwonej, wypadają wszystkie włosy. Ja obudziłam się, one zostały mi na poduszce. No, jest to ciężki moment dla kobiety, no ale wszystko jest do przejścia. A dlaczego? Bo miałam w głowie, że to jest etap przejściowy w moim życiu, że wyzdrowieję i będę miała te włosy i będę cieszyła się życiem w zdrowiu, w pełnym zdrowiu. Ale tak, no wrócę do książki, którą tutaj Janusza, z której korzystałam, bo po chemii ja nie miałam w ogóle siły, ja nie miałam energii, ze mną się rozmawiać nie dało. 2-3 razy spałam w ciągu dnia. Jak się nie położyłam, ja traciłam przytomność. Mój stan zdrowia był tak kiepski. I wtedy szukałam czegoś, co mi pomoże. I trafiłam, właśnie Januszu, trafiłam na twój program, na twoją pomoc, którą też tak dzielisz się, pomagasz innym. I co stwierdziłam, że no muszę spróbować tego. Muszę spróbować, bo ja spróbowałam wszystkiego. I myślę, że to wszystko mi pomogło. Weszłam, zmieniłam swoje pH i wtedy już po miesiącu wyniki miałam całkiem inne, zaczęłam się czuć dużo lepiej. Miałam więcej siły, miałam więcej energii. Czyli podjęłaś po prostu odkwaszanie organizmu, bo wrzuciłaś temat. Ogromna większość naszych gości wie już doskonale, co to pH, bo tam jest sporo materiałów moich na temat zakwaszenia organizmu. A więc zaczęłaś robić coś, żeby zacząć odkwaszać organizm. Cały czas dzwonią do mnie, muszę wyłączyć, nagrałam filmik na TikToku, co mówię właśnie o odkwaszaniu, oczyszczaniu, jak to jest ważne. No i teraz 1000 telefonów, ale spokojnie oddzwonię do każdego. I terapia zmieniająca pH, no, przywróciła mnie do życia, do zdrowia doskonałego, które mam, do cieszenia się. Właśnie teraz siedzę w moim raju, tak? To jest mój ogródek przy moim domu, słucham śpiew ptaków, szum drzew,
Cieszę się z tego, jestem niesamowicie wdzięczna za to. Dużo mówię, dużo piszę o tej wdzięczności. Bądź wdzięczna za to, co masz, a będzie ci dane więcej. Dotyczy to Mhm. wszystkiego: zdrowia, związków, pracy, wszystkiego, czego masz w głowie. Czyli wdzięczność przede wszystkim. I właśnie jak chorowałam, leżałam sobie tutaj na leżaczku, nie na słońcu wtedy, ale w cieniu, ale leżałam całymi dniami, jak byłam w stanie. Bo były dni, że musiałam, w ogóle z łóżka nawet nie mogłam wstać. Ale wtedy, kiedy mogłam i byłam w stanie, leżałam i cieszyłam się z tego właśnie śpiewu ptaków, szumu drzew. Wcześniej nie zauważałam tego. Ja nie miałam czasu na to. Mhm. Dopiero tak ciężka choroba uświadomiła mi, co w życiu jest ważne. Tak. I teraz celebruję to życie, cieszę się nim, jestem wdzięczna za nie. No tak spędzam czas w tym momencie. Mhm. W pełnym zdrowiu, w pełnym szczęściu doskonałym, z cudownymi ludźmi, takimi jak Janusz. O, i jak Tak. Justynka, bo ty też spędzasz czas sama ze sobą. Nie kadzimy sobie nawzajem, tylko słuchajcie, Mhm. tu chodzi o to, jacy ludzie w naszej przestrzeni się pojawiają. Jakich Tak. ludzi przyciągamy do siebie i czym Mhm. przyciągamy, jakimi intencjami, jakimi myślami. I tu słuchajcie, Justyna mówi o wdzięczności. Leży na Mhm. łożu boleści, jak to poetycko można to nazwać, Tak, jest nadal cierpienie, ja mówię w tej przeszłości twojej. tak, tak. Tak Justynka jak było. jest wdzięczna. Za co Tak. mam być wdzięczny? Za tą ciężką chorobę, za to cierpienie, za to, że straciłam włosy, że nie wyglądam jak każda kobieta, że nie mam siły, że to, że tamto, że tamto. Justyna była wdzięczna. Tak, a Janusz, ja wtedy już zaczęłam przechodzić transformację swoją. I Mhm, leżąc na tym leżaczku, ja szukałam rzeczy, za które jestem wdzięczna, ale ja to czułam. mhm, Mój mąż niestety siedział obok i płakał. Ja mówię, mhm. czego ty płaczesz? Zobacz, jak Marek jest jeszcze nie rozumiał, nie czuł. pięknie. Nie, zobacz, jak jest pięknie. Śpiewają ptaszki, szumią drzewa, pieski przychodzą do nas. No jest cudownie. Ja już zaczęłam to czuć, tą Mhm. zmianę w moim nastawieniu, w moim myśleniu. U niego no, troszeczkę trwało dłużej, ale on już też zrozumiał, że ta choroba była po coś. Niestety ciężko jest zrozumieć to osobie, która Mhm. w tym momencie usłyszała taką diagnozę, że choroba jest mu po coś w życiu, żeby coś zmienić w jego życiu, no ale tak niestety jest. I osoby, które chcą przejść transformację, które są gotowe na to, zachęcam, żeby zgłosiły się do mnie, zgłosiły się do Janusza. On będzie wiedział, jak poprowadzić taką osobę do zdrowia doskonałego. E, Jeszcze mamy Martę Woźniak, tak, Tak, naszą to doktor doktor nauk Marta medycznych, Woźniak, która już jedna audycja została zamieszczona, tak, wywiad z Martą. Zresztą też Martusia taką no, wspiera. świetlistą istotą. Drugi wywiad też mamy nagrany i będą Mhm, następne koniecznie, bo to jest, ja to traktuję jako rodzaj obowiązku. Zresztą Justynka również i tak, Marta również. Tak to traktujemy, że trzeba to, co myśmy, ta wiedza, którą została nam dana, bo to nie musimy jest się nasza dzielić. wiedza, i te Mhm, doświadczenia, przez które między innymi Justyna bardzo trudne, ona i jej cała rodzina przeszła, tym trzeba się dzielić. Po co? Żeby dać mhm, wszystkim nadzieję. mhm, Nadzieję. tak, Tak wiesz, rozmawiamy, bo to nie jest tylko wywiad. Kiedyś, wiele lat temu, w bardzo trudnej dla mnie sytuacji życiowej, sypało mi się wszystko i rodzina, i wszystko leciało. Był taki straszliwy dzień, kiedy ja mówię, Boże, powiedz mi, co ja mam robić w ogóle. Daj mi mhm, jakieś słowo, jak ja mam dalej żyć. Okropne, rozbite, mówiąc to wzruszam się do dzisiaj, ale to dzięki temu, co otrzymałem, mogę się dzielić z wami tym i wielu moim czytelnikom wpisuję do moich książek dedykacje, bo wróciłem do domu, pamiętam, był bardzo trudny dla mnie dzień, okropny. Przemknąłem do swojego pokoju, włączyłem na chwilkę telewizor, pamiętam program numer 2, film z Costnerem, akurat, taki dobry film.
No i ostatnie 5 minut filmu i nagle z ekranu rozlega się zdanie. Ufaj i miej nadzieję, to wiara nas prowadzi. Mhm. To Tak. było chyba z 20 lat temu ten film obejrzałem. Ja do dzisiaj Mhm. te słowa pamiętam. Piszę o tym w mojej tej książce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, i jako dedykację bardzo często wpisuję moim po prostu czytelnikom. Czuję wewnętrznie, że ten ktoś potrzebuje. Ufajcie i miejcie nadzieję. To wiara nas prowadzi. Wiara w wyzdrowienie, wiara w piękne życie, wiara w piękne słońce, w ludzi wiara, bo takich ludzi pięknych jest masa wokół nas i bądźmy właśnie to, o czym Justyna mówi. Przepraszam, że się rozgaduję, ale to ze mnie to wypływa. Bądźmy wdzięczni za wszystko. A za co ja mam wdzięczność? Być komu? Bogu za to, że mi taką ciężką chorobą pokarał? A co ja od razu mówię, jak coś takiego słyszę? Od razu powiedz sobie w głowie, kasuję, kasuję, kasuję. Nie ma takich myśli. Są same Tak, dobre, pozytywne, tak, które prowadzą nas do zdrowia doskonałego, do szczęścia, tak. do wdzięczności. I to, co mówiłaś, że ta choroba Tak, spowodowała w ogóle przemianę twoją wewnętrzną. tak. Na I początku. poszło to na Mhm, Marka i na całą twoją rodzinę, bo ja tak, znam twoją rodzinę, bo tak. spotykamy się na tak zwanym detoksie. O, jeszcze na temat detoksu, mam Mhm, nadzieję, że nie zapomnimy, opowiemy w tej tak. waszej gajówce. Powiesz, gdzie Mhm, to jest i jak w tym można po prostu byłoby uczestniczyć, rzecz jasna. mhm, tak. No to na początku mówię, tą transformację w trakcie choroby zaczęłam przechodzić sama z wdzięcznością za to, że jeszcze jestem na tym świecie i wszystko, co mnie otacza, ale później w takiej głębszej, w doznawaniu głębszej wdzięczności, transformacji pomogła mi Marta. Ona już mnie wyniosła na wyższy level, tak Mhm. można powiedzieć, tego wszystkiego, a teraz razem to robimy i razem pomagamy innym, żeby wyzdrowiały te osoby, żeby chciały przejść, żeby przeszły transformację i robimy właśnie takie detoksy. Teraz jest to aktualnie na Boże Ciało, czyli 30 maj, 2 czerwiec, Gajówka Sajczyce, jest to Lubelszczyzna. Będę ja, będzie Marta, no Janusz niestety Tym na razem tym ja nie nie mogę będzie, być, ale na ale kolejnym, miesiąc temu byłem, bo tak, też miesiąc. 8-9, no nie mogę się, że tak powiem, rozczłonkować. Mhm, tak. 8-9 mam konferencję zdrowia w Radomsku właśnie z Mhm, Gabi Kuklą i bardzo chciałbym być u was tam w Gajówce, ale ja no niestety mam też specyficzne takie uwarunkowanie, mamy 93 lata, mhm, więc też nie mogę na dłuższy czas po prostu zostawiać. mhm, Wyjeżdżam, no i takie różne historie na tak, dłuższy ale czas. mamy Ale jeszcze będzie kilka doktor miejsc. Marta Woźniak, Marta po prostu, Mhm. Justynka i tam naprawdę warto się znaleźć w Gajówce Sajczycy. Tak. Mhm. Będą misy, Informacje będzie jeszcze podam. Ja yoga. pod tą audycją zamieszczę link dostępowy. Justynka mi poda wszelkie Dobrze. dane, jeżeli ktoś będzie chciał, Mhm. czy teraz, czy w przyszłości. Wszystko jest Tak. możliwe. Mhm. Oczywiście. To zapraszamy na detoks. Ale Ym, Justynka, teraz przejdźmy do dalszej rzeczy, bo tak, 2019 rok, straszliwa diagnoza, tak? oczywiście chemia i tak dalej, ale ty z chemii, nie tylko chemii korzystałaś, No bo nie. tak prawdę mówiąc, trzeba był organizm odbudować i przypuszczam, żebyś wcześniej wiedziała o tych różnych historiach, które my robimy, o Mhm. wspomaganiu organizmu takim kompleksowym. Zresztą cały program jest w zasadzie na bazie programu opracowanego przez czeskich lekarzy. To jest inna sprawa. Tu nie będzie Mhm. mówić jak i co, bo to są Mhm. szczegóły, Tak. to trzeba naprawdę umówić się z kimś zainteresowanym na dłuższą rozmowę. To nie jest takie, Tak. To niektórym się nie jest. daje, to proszę im powiedzieć w 2 zdaniach. Ja Nie da mówię się. do rozmówcy, proszę pana, proszę pani, ale pan nie traktuje siebie w ogóle poważnie zupełnie. Pan ma Mhm. problem, czy pani ma problem i pani chce w 2 zdaniach? Mhm. Co ja mogę powiedzieć? No. Tak. Do mnie też się Proszę zgłaszają. przeczytać Proszę coś, proszę napisać. posłuchać Proszę jakiejś napisać. audycji. Trzeba No. zmienić. To jest, słuchajcie, to jest dla mnie to jest jakieś nawet wręcz niepojęte. To jest brak szacunku. To już o nas to pal licho, ale dla samego siebie.
czego człowieku chcesz, cudownej pigułki, to tak jakbyś nie znał człowieku obecnej sytuacji z nowotworami. To jest dopiero prawdziwa pandemia i to się rozszerza mimo tych procedur medycznych i tak dalej, a w ogóle niedługo będę miał rozmowę z pewną panią, bardzo ciekawą, która opowie z Kariną, to tylko tyle na razie mogę zdradzić, która zna od podszewki te problemy i wysyła wielu ludzi na zagraniczne leczenie za naprawdę za obłędnie niskie koszty, bo okazuje się, że u nas w Polsce wiele procedur nie funkcjonuje, ale to jest inna sprawa. Justynka, ale jak weszłaś jeszcze we wspomaganie organizmu? Dlaczego? Jak to się zaczęło? No właśnie, zaczęłam mówić, że po zakończeniu leczenia, po chemiach, które trwały 1,5 roku, szukałam chemii miałaś. szukałam tej pomocy, bo nie mogłam sobie poradzić. Ja nie funkcjonowałam normalnie, podstawowych słów mi brakowało. Byłam zmęczona, byłam osłabiona, ledwo chodziłam. No i wtedy trafiłam na tą kurację, która niesamowicie mnie odbudowała. Wyniki mi poprawiła, bo ja jestem czysta, nie mam żadnych komórek nowotworowych. Jutro jadę odebrać kolejne wyniki, bo wiadomo, co pół roku rezonans, tomograf i wszystko cały czas robię, kontroluję siebie, ale ja, widzicie, jestem spokojna, bo jak mam pH 7,5, a robiłam badanie moczu i takie jest, to jestem spokojna, że żadna bakteria, wirus, rak, grzyb, no nie rozwinie się w środowisku alkaicznym. Także tutaj dlatego polecam każdemu tą kurację, terapię, żeby zmienić to pH, zmienia się nasze życie, bo wtedy już to nie odkwaszamy tylko organizmu, a też naprawdę głowę swoją, tak? Zmieniamy myślenie. Dokładnie. Zmieniamy myślenie. I tutaj wszystko, no to indywidualnie, ja mówię, nie da się powiedzieć w 2 słowach, weź taką tabletkę, czy wypij to, czy tamto. Trzeba się zgłosić, umówić na spotkanie, wtedy albo ja, albo Janusz, bądź osoba, która wam poleca coś takiego, niech dokładnie wszystko opowie. Janusz w książce swojej opisuje i z tego ja korzystałam na początku, jak brać kurację, jak stosować, co pomaga, co jemy, czego nie jemy. Ja właśnie z książki, my się nie znaliśmy wtedy, ale ja korzystałam z swojej książki, które doprowadziło mnie do takiego. Znaczy, dzisiaj po raz pierwszy się o tym dowiaduję, bo ja myślałam, że może jak myśmy się poznali, to już ty miałaś te moje książki, czy coś w tym rodzaju. No tak, wcześniej miałam tą książkę twoją i no właśnie z tego brałam i korzystałam. Kurację ktoś mi inny polecił wtedy, ale z twoich, na podstawie twojej książki stosowałam tą kurację, która doprowadziła mnie do takiego zdrowia. A teraz ja mam grupę swoją zamkniętą, Rak to nie wyrok, gdzie mam 140 dziewczyn, które korzystają z tej kuracji, które wyszły już dzięki niej i cieszą się zdrowiem doskonałym, które zaczynają. Dzisiaj podczas naszej rozmowy już chyba z 10 osób dzwoniło. No. To znaczy tutaj wspomnę, bo Justynka najprawdopodobniej mówi o takiej mojej pozycji. Tak, o tej. Nie wiem, czy będzie Jak widać. wspomagać organizm w chorobach nowotworowych. Tak, jak o wspomagać tutaj. organizm, jest bardzo dokładna rozpiska. Tak. Znaczy na początku to miało być do takiego użytku wewnętrznego, bo organizujemy przecież masę szkoleń, wykładów, 2-dniowe takie po prostu przyjeżdża sporo ludzi. No bo w tej chwili nowotwory to jest straszna choroba. W tej chwili w ogóle, to jest, często o tym mówię w swoich audycjach, to jest druga przyczyna przedwczesnej śmierci Polaków, bo pierwszą przyczyną to są choroby układu krążenia, ale statystyki mówią wyraźnie, wszelkie obliczenia, wszelkie jakieś takie, wiecie, modele matematyczne. 2035 rok nowotwory będą zabijały, jak teraz, 100 000 ludzi. W Polsce to będą zabijały około 150 000 ludzi w Polsce. Mamy teraz zachorowań około 200 000 rocznie nowotwory. Za 10 lat to będzie 300 000. I co? Dlatego Jesteśmy bezradni? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlatego warto zapobiegać. tak, warto Tak, zapobiegać. warto zapobiegać, Przede tak, wszystkim. czyli wcześniej zapobiegać, a nie leczyć. Do mnie większość osób, no to już nowotworowych się zgłasza, ale jeżeli, mówię, macie nawet w rodzinie, czy znajomi, czy najbliżsi, lepiej skorzystać z kuracji profilaktycznie, Tak. odkwasić organizm, żeby nie zachorować.
Tak. To jest tak, podstawa. Znaczy, wymieniamy się w tej Mm. chwili, słuchajcie, kochani, takimi informacjami. No, myślę, że to nie jest nasza pierwsza audycja i jedyna. Myślę, że jeszcze nakręcimy, bo w ciągu nawet godziny, załóżmy, to jest tam powiedzmy 40 parę minut mamy w tej chwili tego spotkania, ale myślę, że warto, bo nowe wątki będą wchodziły. Tutaj dodam tylko, że ta kuracja, tak jak mówiłem, to jest na bazie takiej kuracji specyficznej, taki kompleksowy program zdrowia opracowany przez czeskich lekarzy i na tej bazie żeśmy to po prostu zrobili, nie wiem skąd mi to przyszło, tak prawdę mówiąc, no opisuję dawkowania, co i tak dalej. Oczywiście to jest Mhm. oparte o suplementy bardzo wysokiej jakości. Tutaj Tak. niczego nie ukrywamy, tylko trzeba wiedzieć, jak to brać, jakie są dawkowania. Niczego nie sprzedajemy, ani Justynka, ani ja nie jesteśmy, po prostu nie Polecamy. mamy własnych sklepów, uchowaj Boże. Podpowiadamy, bo każdy z nas przechodził różne historie. Ja co prawda nie miałem w sobie nowotworu, chociaż każdy z nas ma komórki nowotworowe w sobie, żebyśmy Mhm. Tak. dobrze się rozumieli. Ale chodzi o to, A, żeby w czas zapobiegać ich rozwojowi i po prostu tym agresywnym formom. Więc, ale miałem inne swoje problemy zdrowotne, więc przecież moja historia w tej kuracji to jest, no, to już 12 lat. 2013 rok zacząłem to stosować, a przecież ja zajmuję się profilaktyką zdrowotną od praktycznie 25 lat, od końcówki lat 90., więc tak to Mhm. szło. I teraz Justynka, powiedz mi, e, jak w ogóle trafiłaś na tę kurację? Zaznaczam, że to jest kuracja nie tyle lecząca, ile wspomagająca organizm. Chodzi o to, żeby spowodować w organizmie taki stan, żeby dochodziło do samoleczenia, samouzdrowienia, żeby organizm sobie poradził. Jak na to trafiłaś w ogóle? Znajomy, który widział mnie, nawet ze 2 razy woził na chemię, widział w jakim byłam stanie, zaproponował mi, dlatego że Mhm, on skorzystał z niej tak profilaktycznie. Miał mhm, jakieś plamy, jakieś łuszczycowe chyba rzeczy, mu pomogło i on mówi, słuchaj, mówią, że pomaga na wiele chorób, może byś spróbowała. E, Wtedy akurat takie forum zdrowia zbliżało się, za kilka dni było. Mówi, jedź ze mną. Tam poznasz osoby, które korzystają, dowiesz się więcej. Ja pojechałam wtedy, ale tak naprawdę zamiast słuchać, ja byłam zaraz po chemii, ja nie byłam w stanie słuchać za bardzo. tak. Pojechałam, posłuchałam chwilę i poszłam spać. Ja byłam wtedy w takim stanie, że mi ciężko było usiedzieć nawet, Mhm. ale poznałam te osoby, które nie jedna, dwie, a tam było ze 100 osób, czy ponad 100 osób, które opowiadały mi, na co im pomogła i widziałam, bo to były żywe przykłady. E, Porozmawiałam też z Radwańskim, akurat Z był Jackiem z Radwańskim, doktor Jackiem Jacek Radwańskim, tak, Radwański, no, doktor dietetyki, tak. wiedza niesamowita w ogóle. Tak, on mi polecił, on powiedział, spróbuj, to może ci pomóc. Więc stwierdziłam, że wejdę na program, spróbuję i bardzo szybko, bo już w ciągu miesiąca ja poczułam znaczną różnicę. Po 3 miesiącach miałam wyniki wszystkie w normie, gdzie wcześniej to była odporność, jak wspominałam, poniżej 1. Mhm. To już był stan taki krytyczny. Wyniki mi się zmieniły, a co najważniejsze, jak zrobiłam chyba tomograf gdzieś tam za kilka miesięcy, już było czysto, czysto. Nie było żadnych komórek nowotworowych w moim organizmie. Także i wszystkie badania, które robię cały czas, potwierdzają to. No bo w środowisku alkaicznym no nie rozwinie się żaden grzyb. Nie ma szans, oczywiste. Nie ma szans. Mhm. Także polecam każdemu, bo uważam, że dzięki temu żyję i funkcjonuję tak jak widać, czyli Tak. dobrze. I teraz jest takie pytanie, bo ludzie są tacy, ja się nie dziwię, no taki wiesz, takie uczucia niewiary, no ale czy to mi pomoże? Co byś powiedziała takim ludziom? Jestem żywym przykładem. Tak, Jesteś żywym pomogło i to przykładem, bardzo. tak. Ja mówię tak, niedawno się zgłosiła do mnie Anetka Kwaśniewska,
W lutym zdiagnozowany nowotwór, zaczęła brać chemię i zaczęła brać kurację. A zobaczcie, mamy koniec maja, a ona jest czysta. Miała 800 komórek nowotworowych, ma mniej niż ja teraz, bo ma chyba 12 czy 17. Wyniki badań mi wysłała. Nowotwór złośliwy 4 stopnia. Ona już nie ma komórek nowotworowych. Dzisiaj z nią rozmawiałam, na TikToku bardzo dużo o tym mówi i tak samo poleca. Jest Agnieszka, jest Ania, bardzo, bardzo dużo osób. Ja mówię, mam 140 na grupie. Ty w Tak. książce opisujesz, ile przykładów, ale jeżeli ktoś chce spróbować, chce skorzystać, no to nie będzie szukał 1000 tych osób, No to nie ma tylko sensu najmniejszego. No z trzeba iloma? Ile spróbować, po jeszcze prostu chcesz człowieku spróbować. dowodów? Tak. Jeżeli chcesz żyć, to spróbuj, odezwij się do Tak. mnie, do Janusza. Tak. On jest ekspertem. Ja jestem No wiesz, ja ci praktykiem. powiem, przepraszam, tutaj będę polemizował z tobą. Nie czuję się, żebyśmy się dobrze rozumieli. To nie chodzi o fałszywy brak, znaczy fałszywą skromność. Znaczy nie czuję się ekspertem, nie czuję się jakimś guru, bo niektórzy tak mają tendencję. Panie Januszu, ostatnio nawet prowadziłem webinar i był taki przesympatyczny człowiek, który no, właśnie ma problem nowotworowy. I mówi, panie profesorze, ja mówię, ale ja nie jestem żadnym profesorem. No ale kim pan jest? Mówię, zwykłym facetem, no. Też z różną historiami zdrowotnymi, z rodzinnymi i tak dalej, i tak dalej. Owszem, została dana mi pewna wiedza. Dlaczego dla mnie nie mam pojęcia. Dlaczego Justynka przeszła przez takie cierpienie i cała jej rodzina? Nie wiem, może dlatego, że trafiło na, przepraszam, Justynka, ale powiem o tym, że jesteś zakapiorzyca. Ja jestem zakapior, czyli mówimy o wojownikach, bo Justyna ma naturę wojowniczki. Ona się nie poddała. Ja wielokrotnie też o sobie mówię, że się nigdy nie poddaje. A, bo panu to łatwo, bo pan co tam przeżył? Jak ktoś nie wie, co ja przeżyłem w życiu i w tym roku, co przeżyłem, to też osobistą tragedię Tak. wielką. Ale to już jest inna sprawa. Przepraszam, trochę się wzruszam. Justyna wie, o co chodzi. No niestety. Tak, Ale to były też inne przyczyny. Wczoraj akurat odwiedził mój syn, chodzi o moją córkę, która odeszła w styczniu, 9 stycznia, ale Piotrek, no Ania, córka była bardzo taka specyficzna. I nad Piotrek, ty mówi, tatuś, ale bo mamy takie dziewczyny, które mają połączenia po prostu, no bardzo ciekawe. I mówi, ostatnio rozmawiałem właśnie z jedną tych przyjaciółek mojej córki i mówi, słuchaj, ale ona od kilku lat już, ona nie chciała tu być na tej ziemi, ona kompletnie nie rozumiała, co tu jest i ona w zasadzie robiła całą kurację, bo też córkę wyprowadziłem w 2018 roku z nowotworu. Powiedziałem, że zabijemy tego sukinsyna. Mieszkała wtedy w Hiszpanii, w Barcelonie i ona wyszła, była czyściusieńka, było fajnie. A później zaczęły się problemy różnego rodzaju, wróciła do Polski przed tym całym COVID-em i tak dalej, i tak dalej. I mimo kuracji, której nie stosowała, potem się okazało po jej śmierci, nie stosowała z różnych względów. Jak ja przyjeżdżałem, no to oczywiście pilnowałem i tak dalej. Aniu, bierzesz? Tak, biorę, tatuś, ale okazało się, że po prostu ona nie chciała tu żyć. Znaczy, co chcę przez to powiedzieć? Jak widzicie, bardzo że się nie odchylam. pomożemy osobie, która nie chce. Jeżeli ktoś nie podejmie decyzji, że chce zostać na tym świecie, Tak. to żeby nie wiadomo, co ta osoba brała, Nic nie pomoże. nic nie pomoże. Ja Nic. wiem o Trzeba tym, bo ja świadomie jestem też być specyficzny, świadomym dlatego, tego. że mam pewne, że tak powiem, doświadczenie życiowe. Zostały mi dane pewna różna wiedza i ja wiem, że pewnych dusz, że tak powiem, nie da się zatrzymać na tym świecie. Akurat moja córka, no odsłaniam się przed wami, więc wielu może powiedzieć, no tak, wymądrza się, nawet własnej córki nie uratował. Kochani, jest sprawa taka, że Jezus też nie zbawiał nikogo na siłę i na siłę nikogo się nie da wyleczyć.
Akurat wczoraj właśnie syn powiedział, że ta nasza znajoma mojej córki, bardzo bliska dla niej osoba, powiedziała, mówi, słuchajcie, ale Ania od wielu lat, ona nie rozumiała tego świata, dla niej ten świat z tymi wojnami, z traktowaniem zwierząt, bo córka była bardzo taka sensytywna, bardzo wrażliwa, ona nie chciała tu w ogóle być, ona chciała odejść z tego świata, a zrobiła tą pierwszą kurację, kiedy wyszła z nowotworu, jedynie dla was, żeby być z wami, ale to nie był jej Nie było świat. tego. I Mhm. to jest trudne do zrozumienia. Słuchajcie, ja mówię, obnażam się w tej chwili, mówię otwarcie wam. Mówię otwarcie o tych różnych historiach i trzeba, słuchajcie, no pozwolić tym nawet ludziom odejść w spokoju. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe kompletnie. Ja nie powinienem o tym mówić. W zasadzie powinienem takie fakty ukrywać, a nie, bo to mi nie wypada. Jak to? Tu poleca kurację dla innych, a nawet swoja. Kiedyś mi jeden taki internauta napisał, no własnej córki nie uchronił. Nie, to jest, słuchajcie, to jest rzecz naprawdę bardzo indywidualna, tak jak Justynka opowiadała. Ona widziała siebie jako babcię, która Jako niańczy osobę wnuki, zdrową. pamiętam, to na jednym ze szkoleń mówiłaś. Mhm. Jeździłaś na nartach, widziałaś siebie. Tak. Natomiast w przypadku mojej córy było zupełnie inaczej. Ona deklaratywnie tylko mówiła, że tak, tatuś ja chcę żyć, ale nie było w niej życia. Ja to czułem przez skórę. Mhm. Po jej śmierci znaleźliśmy masę tych naszych specyfików, 8 litrów aloesu, na przykład żelu aloesowego bardzo wysokiej jakości, reishi, kolostrum, wiele innych rzeczy. Co to jest? Po prostu Mhm. ona chciała odejść. Nie Tak, czuła ja się tutaj każdemu dobrze. mówię, niestety te suplementy na półce nie działają. Na Jeżeli półce ktoś nie się działają. nie przyłoży, nie Tak, będzie brał, nie będzie stosował, no to nie wyjdzie z tego. tak. Ale on wtedy już świadomą decyzję podejmuje sam, że on nie chce brać tego, co ma, bo nie chce żyć. Gdzieś na planie duszy. To są trudne rzeczy. No tak. Słuchajcie, ja sporo na ten temat wiem, na temat takich uwarunkowań psychicznych, psychologicznych. Jak zwał, tak zwał, nieważne, ale co się odbywa, czy ten człowiek naprawdę chce żyć, czy tylko deklaruje, bo to jest naprawdę Mhm. poważny problem. Justynka nie to, że chciała żyć, bo chcieć tą, tam chce, no to zwiększam okres, znaczy ten przedział chcenia jedynie. A ona mówiła, ja żyję, ja mam dla kogo żyć, ja mam żyć dla siebie najpierw, dla moich dzieci, dla Tak. mojego męża, dla otoczenia, dla świata. Być może Mhm. stała się Justynka w ten sposób przykładem dla was wszystkich, że można, co można zrobić. Justynka, dobrze, to Ja, inne no, pytanie. ja wtedy jeszcze tak powiem, że wtedy zaczęłam kochać siebie. Tak, taką łysą, taką żółtą, taką bez cycka, gdzie inna osoba by przyszedł znajomy kiedyś i powiedział: Boże, jaka ty jesteś żółta, nie można na ciebie patrzeć. A mnie zamurowało. Ja mówię, jak to? Ja nie wyglądam jako osoba onkologiczna. Nie jestem żółta. Ja nie widziałam siebie takiej. Ja nie widziałam siebie takiej. Ja budziłam się każdego dnia, patrzyłam przez okno na słońce. Byłam wdzięczna za słońce, a jak padał deszcz, byłam wdzięczna za deszcz, no bo on też jest potrzebny. Powiedziałam, że kocham siebie, zawsze na początku siebie, Tak, moją rodzinę, moich tak, najbliższych kocham, ludzi kocham wszystkich. tak. A teraz w ogóle wszystkich kocham, taką miłość bezwarunkową Mhm. puszczam do każdego, nawet osób, Nawet tych, których może których kiedyś możesz nie lubić, bo możesz, na lubiałam, pewno tak, masz takich ludzi, których nie lubisz. tak, ale przesyłam im tą miłość. I Tak, słuchajcie, co się wtedy dzieje? Ta tak, miłość do mnie wraca. tak. Wraca. Jeżeli mam złe myśli, jedną jakąś, teraz już nie mam, ale jakaś jedna zła, to za chwilę tak, kasuję i przywołuję 10 dobrych, wspaniałych, cudownych. I wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Oto tak, tak, świat, otoczenie, odczuwam inną wdzięczność, doceniam każdą chwilę, doceniam takie najdrobniejsze rzeczy. Kiedyś nie miałam tej świadomości. Tak. Właśnie, bo najpierw trzeba zmienić swoją świadomość i nie zastanawiać się, dlaczego Boże mnie tak karzesz, bo Bóg nikogo nie karze, żebyśmy się dobrze rozumieli. To dla Tak. wierzących oczywiście.
tylko my sami sprowadzamy na siebie różnego rodzaju doświadczenia. Może te doświadczenia są również dla naszych bliskich. Jak Tak. oni się zachowają, żeby zobaczyli, czy przetrwają razem z nami. Jest wielu facetów, którzy opuszczają swoje żony, które zaczynają chorować na nowotwory, zwłaszcza piersi. Nie wytrzymują z No. różnych względów albo nie chcą być. Ja nie wnikam, dlaczego tak się dzieje. Ale tutaj otoczenie bliskich też jest bardzo mocnym wspomożeniem, może być bardzo mocnym wspomożeniem. Ja wcześniej Jeszcze nie powiem znałem na takie przykład twojego rytuały. męża Marka, bo postrzegam go jako wspaniałego faceta, mężczyznę, który się opiekuje swoją ukochaną żoną, oczywiście, ale Tak. widzisz, ale miał też okresy słabości. To ty byłaś mocniejsza, ale dzięki tobie też on wzrósł. Takie mam wrażenie. Czy tak się stało? No to było raz, w dwie strony to działało, tak naprawdę. Jak on spadał, ja go podnosiłam, jak ja spadałam, on mnie podnosił. I właśnie na tym to wszystko polega, żeby wspierać siebie i mieć siebie. Jasne. Coś mi uciekło, chciałam powiedzieć, że wspieraliśmy się też modlitwą każdego dnia do ojca Szarabela. On leczy ludzi nieuleczalnie chorych. Dostałam różaniec mały od jednej z pań, dostałam taki olejek, którym namaszczałam miejsce nowotworowe i ten różaniec każdego dnia odmawiałam, a jeżeli nie byłam w stanie, bo były takie dni, to mówił to Marek. Ja miałam to tylko w głowie, ja nie byłam w stanie nawet słowa żadnego powiedzieć, ale ja cały czas tą modlitwę miałam w głowie ojca Szarabela. Intencja, wystarczała intencja. Tak. I w książce tutaj mamy też modlitwę, że zdrowie jest naszym naturalnym stanem, choroba to jest iluzja. Tą modlitwę napisała Marta Woźniak, ona jest w książce. Ja też mam nagraną tą modlitwę, jak sama czytam, z moją intencją także. I mówię dziewczynom, które się do mnie zgłaszają, żeby albo czytały, albo słuchały. Wolą słuchać. Wszystkie mówią, że wolą słuchać, tak jak ja czytam tą modlitwę, że ona je wspiera w gorszych momentach. Posłuchają raz, nawet 2 razy czy 3 razy i czują się lepiej. Czyli wiara. Wiara. Absolutna wiara. Tak. Te słowa, które ja wam przytoczyłem, opowiedziałem taką historię bardzo trudną z mojego życia. Ufaj i miej nadzieję. To wiara nas prowadzi. Nic nie jest tragedią. Jeżeli naprawdę chcecie żyć, to te warunki nastąpią. A teraz pytanie, no dobra, cwaniaczku, jaką dasz ty gwarancję, że mi to wyjdzie? Żadnej gwarancji nie dam ci. Ty musisz mieć w głowie, każdy sam musi podjąć tą decyzję, Tak. wyzdrowieję, chcę żyć i robię wszystko w tym kierunku. Niektóre osoby mówią, dobra, ale mnie na przykład nie stać. Ja mówię, nie ma problemu, pomogę ci. Robimy zrzutki. Ja mówię, zakładamy zrzutkę, zrzutka.pl, ludzie się składają, pomagają, na durnoty czasami, na samochody zepsute, na wyjazdy się składają. Tym bardziej dla osób, które potrzebują tej pomocy. Ale jeżeli ktoś chce, to robi wszystko. Zgłasza się do mnie, czy zgłasza się do ciebie, a my pomagamy takim osobom. Chcą żyć? Okej. Zamawiamy kurację, prowadzimy, bo że sam sobie ktoś zamówi, to też mu nic nie da, bo kto go poprowadzi w tym? Bardzo ważne jest prowadzenie w odpowiedniej osoby, z odpowiednim wsparciem jeszcze, tak? Tak. To, co ja mam taką audycję, to już powtarzam wielokrotnie na moim YouTubie. Implementacja suplementacji. Tytuł taki, wiecie, kompletnie niezrozumiały. O co chodzi? Chodzi o co generalnie, że implementacja to dotyczy, takie słowo niezrozumiałe, tego, że mamy do zrealizowania jakiś cel. Naszym celem na przykład jest wyzdrowienie albo utrzymanie zdrowia. I jak ty chcesz to zrobić? Z kim ty chcesz to zrobić? Na jakich zasadach? Czy uważasz, że sam dojdziesz do wszystkiego, jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia? Nie. Musisz się oprzeć na kimś. Tak jak oddajesz samochód do naprawy mechanikowi. Tak jak sam człowieku nie obetniesz swoich włosów, nie zrobisz pięknej fryzury, tylko idziesz do fryzjera.
Możliwe, że pazurki sama sobie zrobisz fachowo, bo masz sprzęt, ale raczej idziesz do pani, która to robi, do koleżanki czy do jakiejś znajomej. A więc trzeba się oddać w ręce fachowca, ludzi, którzy Tak. doświadczyli, którzy przeszli na sobie, którzy mają wiedzę, którzy mają doświadczenie. I co z tego, bo czasami do mnie się zwracają ludzie, no dobra, to co ja mam brać? I co z tego, że ja ci powiem, że bierz to. Jeżeli to jest cała potężna wiedza, jeżeli na przykład wejdziesz na kurację, tą wspomagającą organizm, jeszcze raz powtarzam, ta kuracja wspomaga organizm, wyzwala w nim siły, oczyszcza ten organizm z tego, co jest niepotrzebne, wpływa również na nasze myślenie przede wszystkim, bo tak jak Justynka powiedziałaś, trzeba również oczyścić swój mózg. Z czego? Tak. Z tych śmieci, z tego czarnowictwa, z tego Mhm. realizmu. Ale myśl realnie, Justyna, z takiego tego to się już nie wychodzi. Precz ode mnie tacy Jak widać realiści. wychodzi. No, Jak widać wychodzi. uśmiechnięta, piękna kobieta po mastektomii, tak? Tak. Czy Są kobiety. stała się mniej atrakcyjna dla Marka jako kobieta? Nie, Nie. nie. Kocha mnie jeszcze bardziej. Kocha, tak, dokładnie tak. Kocha się. To jest cudowne. Po prostu słuchajcie, dla mnie ta rozmowa dzisiaj to jest nieprawdopodobnie budująca, bo ja Justynę już znam, Marka znam. Widzieliśmy się na szkoleniach u Gabi Kukli w Radomsku. Byłem u niej w Gajówce, Sajczyce. No, mówię, nie mogę teraz, z racji takich praktycznie obiektywnych, nie mogę teraz uczestniczyć drugi raz. I ten ich związek jest cudowny, po prostu oni tak emanują miłością wzajemną, że to głowa mała, no. Czy zazdrościć? Nie. Podziwiać i realizować w swoim życiu to samo. Trzeba tylko Tak. zmienić mózg. Stary tyś, odkłaś mózg. Nieraz tak się mówi, tak? Zmienić myślenie, zmienić nastawienie, a wtedy zmieni się nasze życie. Mhm. Trzeba uważać, o czym co się myśli. Ja mówię Tak. każdemu, że na ramieniu mamy takiego aniołka małego. Jeżeli ktoś mówi, nie wiem, jestem chora, czy nie dojadę, czy coś się złego stanie, co mówi taki aniołek? Trudno, że masz takie życzenia, ale muszę je spełnić. Ale jeżeli mamy wdzięczność, mamy spokój wewnętrzny, mamy miłość, mamy same dobre i wspaniałe rzeczy, no to aniołek mówi wspaniale, cudownie, że masz takie marzenia, tylko je spełniać. Wszystko. I słuchajcie, Tak. już pewnie na koniec, bo będziemy dzisiaj, Mhm. już mamy godzinę pewnie tej Tak. naszej rozmowy, bo to nie wywiad, rozmowa. Nawet nie wiedziałem, że tak się potoczy, między innymi z tymi moimi wyznaniami, ale kiedyś przeczytałem, kiedyś mama moja podsunęła taką książkę Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Mówi, słuchaj, cudowna, ty musisz przeczytać. Miałem wtedy 40 parę lat. Zacząłem czytać, mówię, Boże, a co to jest? Co to za jakiś miszmasz? Ja kompletnie nic z tego nie rozumiem, bo ja jeszcze nie dojrzałem. 10 Mhm. lat później sam sięgnąłem do tej książki, tak nie ma przypadku, się zachwyciłem. Mhm. I tam między innymi Mhm. słowa Jezusa. Nie chodzi o to, że jesteśmy, wiecie, tacy, ach Boże, już żywcem do nieba zostaniemy wzięci. Tu chodzi o normalną, taką cudowną, wspaniałą, prostą wiarę. I Jezus tam mówi do swoich rozmówców, każdą myśl najniższą może zamienić natychmiast na myśl najwyższą. Każdą myśl najciemniejszą możesz natychmiast zamienić na myśl najjaśniejszą. Mhm. Tak. I to tym się powinniśmy kierować. Tak jak właśnie Justynka powiedziała, tu ktoś siedzi, no dobrze, ja spełnię wszystkie twoje marzenia. Jak dżin z butelki. Tak. Tylko pytanie, jakie ty masz te marzenia? Mhm. Wszystko jest do dy. Ostatnio, bo jestem w ogóle prześmiewcą, niezależnie od tego, co mnie w życiu spotyka, rozmawiam z moim synem, no i mówi, tata, ale żeś dowalił z tym papierem toaletowym. Ja mówię, ale o czym ty mówisz? W jakiejś tam audycji, że niektórzy mówią, a życie to jest długie i szare, jak wiadomo jaka wstęga. Mhm. Ja mówię, ludzie, w tej chwili w sklepach jest bielutki papier z nadrukami kolorowymi, kwiatuszki, pachnący. A więc ta wstęga jest piękna, a nie Mhm. szara, i długa i niemożliwa. No, zupełnie inaczej trzeba postrzegać świat. Jako piękny, wszystko się dzieje ku naszemu dobru zmierza. To trzeba uwierzyć w to
i nie słuchać tych Zmienić myślenie i pierdolni, nastawienie. tych wszystkich negatywów, które się sączą, a tu wojna, a tu kogoś zabili, a tu to. Zobacz piękny świat, to co Justyna wam mówi. Tak. Dobrze, Mhm. Justynko, będziemy chyba kończyć. Wiem, Tak, że dziękuję masz bardzo. wielkie namiary na siebie, na wszystkie swoje social media, więc ja pod audycją to zamieszczę. Mhm. Prześlę ci Dobrze. również ten film, więc albo Mhm. porobisz sobie shorty, albo całkowicie i tak Dobrze. dalej, i tak dalej. Nie będzie problemu. To musi iść w świat. Mhm. Tak Co jest. powiesz jeszcze na koniec tej naszej rozmowy, pierwszego spotkania, bo myślę, że nagramy sobie coś jeszcze. Pierwszego smiutku. Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. I na tym kończymy, kochani. Justynko, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dla mnie bardzo niezwykłe. Jeszcze raz powtarzam, że nawet nie wiedziałem, że spowodujesz takie moje otwarcie, bo no, Mhm. jeszcze pół Tak roku jest. nie minęło, tak prawdę mówiąc, od odejścia mojej córki. Mhm. Też się borykam mentalnie, bo jestem człowiekiem, no. Czasami ściśnie za serducho, No, pewnie. ale wszystkim powtarzam. Jeżeli nawet nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, to przyjmijmy to, że to jest doskonałość, bo nie znamy wszystkiego. Jakie są Mhm. plany dusz ludzkich? Dlaczego niektórzy chcą odejść? Dlaczego nie chcą Mhm. być na tym świecie? A Mhm. my, świat żyjących, należy do świata żyjących. Żyjmy przepięknie, cudownie. Bądźmy takimi przykładem takich pięknych uczuć, tak jak Justynka i Marek, ich dzieciaki, ich cała w ogóle rodzina, którą poznałem miesiąc temu, tak? Miesiąc temu w Sajczycach Tak. na Mhm. Lubelszczyźnie. Znajdźcie gdzieś tam tą, a zresztą dam na pewno linka do tam, gdzie to jest, więc Mhm. będziecie mogli obejrzeć, a może skorzystacie z tego, żeby przyjechać do Justyny, do Magdy, do Marty Woźniak na taki detoks. Nie tylko ciała, ale przede wszystkim, Duch. tutaj bani, Tak, głowy. bo to jest najważniejsze. Mhm. Justynko, jeszcze raz najserdeczniej ci dziękuję. Pozdrów Marka, Dziękuję. pozdrów całą swoją rodzinę, rodziców cudownych, a przy okazji ojciec Marka Janusz produkuje Dąbrowski. miody, cudowne miody. Jak przyjedziecie tam do Sajczyc, do Gajówki, to będziecie mogli się zaopatrzyć w rewelacyjne miody. I Wszystkiego pierzgie. najlepszego wam. Papatki. Mhm. Dobrze. Więc Dziękuję, pa. zatrzymuję za chwileczkę nagranie. Mhm. Mm.